W dzisiejszym odcinku pokażę Wam, jak odnowić fotel w stylu Ludwik. Witam serdecznie moi drodzy na kanale Tapicer w Akcji. Ja się nazywam Aleksander Kądziela i jeżeli tutaj trafiliście po raz pierwszy, to koniecznie musicie subskrybować kanał, żeby Was nie ominął kolejny ciekawy odcinek. Więc moi drodzy, tak jak przed momentem wspomniałem, dzisiaj pokażę Wam, jak odnowić fotel w stylu Ludwik, ale na początku chciałem pozdrowić całą moją grupę na Facebooku, ponieważ dzięki Waszym sugestiom właśnie powstał ten odcinek. Moi drodzy, jeżeli po tym odcinku będziecie odczuwali jakiś niedosyt informacji, to odsyłam do mojej książki Tapiceruj, gdzie znajdziecie dokładne zdjęcia, opisy krok po kroku, jak właśnie odrestaurować taki fotel. Więc gorąco polecam tą książkę. Moi drodzy, a więc od czego zaczniemy? Musimy oczywiście ściągnąć wszystkie stare powłoki, wymienić pasy, ponieważ jak widać na załączonym obrazku, pasy koniecznie trzeba wymienić. Troszeczkę podbejcujemy, podrasujemy kolor tego drewna, to znaczy lakierobejcą zabezpieczę wszystkie te elementy, które są otwarte, tam gdzie są uszkodzenia. Nie będzie to pełna renowacja, bo nie na tym mi zależy. Natomiast na pewno pianka będzie wymieniona, pozostałe elementy, no i drewno będzie leciutko podrasowane. No cóż, ja zabezpieczam stół, no i zabieram się do rozbierania. A więc moi drodzy, za dużo narzędzi nie będę potrzebował, kozią stópkę, czyli radkę, no i jakieś kleszcze do wyciągania. Ważna informacja, przy ściąganiu spinek, szybek czy gwoździ, cokolwiek jest użyte do tapicerowania, postarajcie się zdejmować to od środka, czyli od tkaniny, żeby nie uszkodzić tego drewna, które tutaj mamy dodatkowo. One leciutko tutaj jest uszkodzone, ale w tym może pokażę z tej strony, żeby tutaj nie łapać kleszczami albo właśnie tą kozią stópką nie podważać, ponieważ tutaj te drewno będzie uszkadzane. Od środka, od tkaniny można ładnie podważyć. Tutaj akurat były użyte paski, więc będzie mi to dużo prościej ściągać. No cóż, ja to ściągam, no i za moment będzie wszystko pościągane. Lecimy. A więc moi drodzy, paski ozdobnych głowaczy mamy ściągnięte. Zabieramy się za szywki akurat w tym wypadku. To co przed momentem wspomniałem, bardzo uważajcie, żeby nie uszkodzić właśnie tego drewna, czyli od środka podważamy, no i wyciągamy wszystkie szywki po kolei. Bardzo uważając, żeby nam narzędzie nie zjechało. Czyli tutaj podważamy. No i tutaj możemy już szywki wyciągnąć. Jak mamy tutaj tkaninę podważoną, zobaczcie, w prosty sposób tutaj można złapać i wyciągać. A więc tak, tkanina została ściągnięta, pianki, wata tapicerska, która znajdowała się na oparciu. Jak widać na załączonym obrazku, pasy również nie są najlepszej jakości, więc ja je wymienię na nowe, więc musimy jeszcze je zdemontować. No to do dzieła. Fotel został rozebrany, a dokładnie elementy wszystkie, które były nałożone na niego, czyli pasy, stare tkaniny. Przed bejcowaniem czy lakierobejcą denaturatem lekko odtłuszczę lakier, no i będziemy bejcować. Moi drodzy, ja sobie użyję do tego lakierobejcy, no i będę ją nanosił gąbką. No dobra, to ja odtłuszczam i
Drewno zostało zabezpieczone lakierobejcą, więc możemy przejść do taśmowania. Ile tutaj pasów zamocuję? Niech się zastanowię. Raz, tutaj przynajmniej 3. Na szerokość myślę, że też 3. Zobaczymy jak to wyjdzie. A więc zaczynamy. Mam pasociąg jest, nożyczki, zszywacz pneumatyczny. No i możemy działać, moi drodzy. Napinamy pasy. Uwaga tutaj na te drewno, które jest świeżo zabezpieczone. Natomiast ja tutaj nie muszę się zbytnio przejmować, ponieważ ta krawędź dolna drewna, która będzie widoczna, jest dość nisko, więc nie ma problemu. Jeżeli Was interesuje, jak napinać pasy, to zachęcam do obejrzenia odcinka. Link znajdziecie poniżej o pasach. Polecam serdecznie, więc napinamy pas. Moi drodzy, dla dodatkowego zabezpieczenia, ponieważ tutaj są dość duże przestrzenie, więc nałożę tutaj mocniejszą tkaninę, aby ona tutaj odcinała piankę od pasów, żeby to ładnie zabezpieczyło. Więc wycinam materiał. Tkanina została zamocowana. Teraz umieszczę tutaj, nałożę tutaj 5 cm piankę. Natomiast, żeby uzyskać taką delikatną wypukłość, podłożę tutaj piankę 2 cm, prostokąt i zeskosowane. Zaraz Wam pokażę, o co mi chodzi. A więc tak, moi drodzy, mam tutaj piankę, o której wcześniej wspomniałem. Jakieś odpady pozbierałem tam u siebie. No i z takich prostokątów porozcinałem je po skosie. I do czego będą mi służyły? O, tutaj sobie je podoklejam, żeby uzyskać właśnie taki skos. Tutaj będzie takie wypuchlenie i pianka będzie nam się ładnie tutaj na środku podnosiła. Coś takiego. Klej, zamocujemy to, przykleimy, żeby nam się nie przesuwało. No i później będziemy przechodzić do naszej pianki. Ok, to kleję. Mamy już przyklejone nasze pianki. Teraz musimy zrobić wymiarowanie. W najszerszym miejscu wytniemy prostokąt lub kwadrat. Troszeczkę więcej, dodam po 2 cm więcej z każdej strony, czyli tu mi wyszło 60, czyli prostokąt. Będziesz, a tutaj z nadatkami 50 na 60. Czyli z pianki 5 cm wycinamy prostokąt, w moim przypadku oczywiście, 50 na 60. A więc tak, mamy wycięty prostokąt. Cóż teraz, moi drodzy, najważniejsza rzecz, musimy go dopasować. Ten kształt, żeby uzyskać, najlepiej włożę jest to do środka. I cóż tutaj musimy zrobić? Najlepiej nożykiem do tapet i nacinamy po skosach, bo tutaj mamy układ nóg taki, który właśnie daje nam skos, więc musimy wyciąć to po skosach. Na razie zajmujemy się tylnymi nogami. Na środku ok, a więc tak, mamy to nacięte. Zobaczcie, pianki mi tutaj jest wystarczająco, tutaj wystaje. Tutaj na razie nic nie wycinam, żeby było ciasno. Ja może to pokażę do kamery, czyli tutaj ma być na razie na ciasno. Teraz nacinamy, jeżeli tu jest wystarczająco, nacinamy tutaj piankę.
A więc jeżeli mamy już to ponacinane, sprawdźmy, czy z każdej strony nam wystaje pianka. Kolejny krok to obrysowanie kształtu naszego siedziska. Czyli rysujemy kształt naszego siedziska. Okej, po odrysowaniu uzyskujemy taki kształt, wycinamy po naszym rysunku. Ok, mamy wycięty nasz kształt, trochę taki może niesymetryczny, ale tym się nie przejmujmy, zakładamy to jeszcze raz. Ok. No i teraz musimy w miejscach tych nóg wyciąć troszeczkę więcej tej pianki, żeby nam się to ładniej ułożyło. Nie za dużo. Ok, jeżeli to mamy zrobione, tutaj ona nam się troszeczkę jeszcze, jak na załączonym obrazku widać, jest troszeczkę za dużo, więc to jest najwyższy czas, żeby zrobić delikatną redukcję. Czyli możemy sobie to wziąć. Tutaj też możemy jeszcze. Tak, a więc jeżeli mamy już dociętą docelowo piankę, możemy ją przykleić na środku, natomiast ja jeszcze dodatkowo ją złapię tutaj po krawędziach szywkami. A więc tak, moi drodzy, mamy złapaną piankę. Możemy teraz w takim układzie wyciąć tkaninę na nią. Już tutaj sobie zaraz zrobimy obrys. A więc mierzymy w najszerszym miejscu, dodając po 2 cm. Tutaj mam 64. No i tutaj na szerokość wyszło mi 74. Ok. A więc 74. Więc wycinamy tkaninę. Tutaj już od razu, jeżeli jesteśmy przy zwymiarowaniu, możemy ściągnąć sobie wymiar, jeżeli chodzi o oparcie. Znowu dodajemy po 2 cm na szerokość. Tutaj dodajemy, to jest 44. No i tutaj będzie 45, w zupełności wystarczy. I jeden i drugi wymiar powinien wystarczyć na tył pleców, no i na przód na piankę. Ok, no to wycinam tkaninę. Więc moi drodzy, mamy wyciętą tkaninę, mam tutaj zaznaczony przód w ten sposób. No i trzeba ją zamocować wstępnie. Zaczynamy od przodu. Ona się nie przesuwała i zaraz dojdziemy do tyłu. Będzie 15.
Ok, a więc moi drodzy, mam wstępnie zamocowaną tutaj tkaninę. No i najtrudniejszy z elementów w tej chwili wycięcie tej tkaniny tutaj pod skosem. W jaki sposób? Jest kilka sposobów. Ja Wam pokażę, jak ja to robię. Jeden ze sposobów. Przede wszystkim tkanina tutaj jest dopasowana, jest położona na piance. Tutaj jest założona. Zobaczcie, jest tutaj prosta linia do tych krawędzi. No i co robimy? Mierzymy tutaj, ile my tutaj potrzebujemy, tak de facto, czyli odwrócić w drugą stronę, czyli tutaj do tej krawędzi mamy, jest na równo, tutaj do tej krawędzi tkaniny, którą tutaj mam na górze, jest 12,5 cm. No i co teraz? Kolejna ważny wymiar, czyli ile tutaj będziemy potrzebować w tym najszerszym miejscu plus 2 cm. Czyli tutaj przekraczam 2 cm, do krawędzi tutaj mamy 34, 36. Ok, dobra. Przechodzimy tutaj naprzód. No i co tutaj robimy? Moi drodzy, ja to robię markerem. Sprawdzajcie na swoich tkaninach, bo mogę sobie na to pozwolić. Robię to specjalnie, żeby to było widoczne, żeby kamera mogła to ująć, bo gdybym to zrobił kredą, to byłoby to mało widoczne. Odrysowuję te 12,5 cm, czyli to jest tutaj. O, tutaj robię sobie, można to przerysować. Znajduję sobie środek tej tkaniny. Możecie sobie to zmierzyć. Ok. No i teraz mierzę 36 cm, dzielę na pół i z każdej strony daję tyle samo, tak? Czyli 17. Tutaj mamy i 36. Tak, czyli 18,5. I zobaczcie, tutaj mamy wyznaczone miejsca, gdzie będziemy zaczynać te nasze cięcie. Ok, i teraz w jaki sposób one będzie przebiegało? No będzie tutaj biegło do środka tej nogi. Czyli zobaczcie. Ok. Centymetr, półtorej przed tym się zatrzymujemy. O, do środka. No i tutaj już jest jakby... No i co? Nacinamy. Zatrzymujemy się około 1,5 cm przed krawędzią. Sobie obrócę, żeby było wygodniej. Ok. I co teraz tutaj robimy? Lekką tą tkaninę mogę przesunąć sobie tutaj do środka. I tutaj, mam nadzieję, że kamera to będzie widziała, rozcina takie, jakbym tworzył malutkie Y. Lecz ten Y musi być minimalnie węższy niż jest szerokość tej naszej nogi. Nie może być szerszy. Ja nacinam. Pamiętajcie o tym, że lepiej rozciąć za mało, a później dociąć, niż w drugą stronę. Ok. Spróbuję to pokazać. Zobaczcie tutaj. Myślę, że jest to wyraźne. Ok, co robimy? Wkładamy to do środka. I mocujemy gwoździami. Ok, mamy to zrobione. Teraz możemy lekko tą tkaninę przesunąć do przodu. Zobaczyć, czy nie ma jakiejś dziury. Widzę, że nie. Tutaj tkanina jest luźna, więc możemy ją lekko dociągnąć.
I kolejny etap, jeżeli to mamy tutaj już docięte, to samo robimy tutaj na tej poręczy, czyli delikatnie to tu składamy. Ja to może narysuję, jeżeli nie potrzebowałem, czyli na środku, dokładnie na środku grubości tej nogi, czyli tutaj w tym miejscu, będzie cięcie i około 1,5 cm do 2 cm przed nogą zrobimy taki trójkącik, taki Y. Czyli rozcinamy. Ok, z drugiej strony robimy to samo. Nie przejmować się tym, że powstają jakieś pofałdowania, bo one zawsze będą. Będziemy to później redukować. No i cóż, teraz odcinamy nadwyżkę tej tkaniny. Mamy przygotowaną już tkaninę do tapicerowania, delikatnie pofałdowania, tym się nie przejmować, za chwilę będziemy to redukować. Co robimy? Będziemy mocować tutaj tą naszą tkaninę już docelowo. Czarne szywki zrobione markerem. Jeżeli chcecie zobaczyć, jak to wygląda, 5 patentów mistrza w linku poniżej. Pamiętajcie, że czarne szywki są zawsze mniej widoczne. Ok, przewracamy sobie fotel. No i tutaj jest takie podniesienie, więc musimy to troszeczkę jeszcze dociąć. Ok. Wyciągamy gwoździa. Podwijamy, żeby było trochę za mało. Dociągamy docelowo i mocujemy szywkami, ściągając do narożnika. A więc tak, teraz będziemy docinać już docelowo nasz materiał tutaj przy tej nodze. Jest tutaj za mało wycięty, więc docinamy, ale naprawdę tak delikatnie. Lepiej docinać po 3-4 razy niż żeby było jeszcze mało. Ok. Żeby było prawie przy samym drewnie. Jeszcze jedna informacja dla osób, które troszeczkę za mocno rozetną tutaj piankę i jej tutaj nie będzie. Można to wypełnić albo watą tapicerską, albo owatą, wkładając tam troszeczkę waty. Ok, a więc mamy tutaj otapicerowane i co teraz? Teraz zrobimy, są różne rodzaje, akurat w tym wypadku będziemy robić na jedną zakładkę, czyli pierwszy zakładamy tkaninę boczną, później przednią, wycinamy wszystkie te nadwyżki i zrobimy sobie na jedną zakładkę tutaj ten narożnik, który będzie później zszyty.
Ok, mamy zrobiony narożnik, robimy następną stronę. Ok, a więc moi drodzy, teraz noga tylna, robimy to samo co tutaj z przednią, czyli musimy tutaj podocinać. Tutaj ja już otapicerowałem tą tkaninę, więc tu musimy jeszcze zrobić właśnie docięcia. Tak, żeby się tkanina nam ładnie ułożyła. Ok. No i cóż teraz? Teraz tutaj musimy zamocować tą tkaninę dalej. No i podwinąć tą tkaninę. Podwinąć pod spód i zamocować w ten sposób. No to działamy, a jeżeli chodzi o tą stronę, robimy identycznie, czyli tutaj maksymalnie podwijamy tą tkaninę ile się da. Wycinamy nadwyżki i również tutaj musimy ją zamocować pod spodem. No to działamy. A więc tak, moi drodzy, siedzisko mamy otapicerowane i teraz oparcie, ważna rzecz, z racji tego, że jest wklęsłe. Są różne rozwiązania, jeżeli chodzi o ten typ foteli. Czasami są tektury, czasami są jakieś dykty, natomiast ten oryginalnie miał tkaninę, na nim akurat w tym wypadku była wata tapicerska, ja dam piankę 3 cm, przystrzelę ją i na to będzie kolejna tkanina. I ważna rzecz, bardzo istotna, z racji tego, że tutaj jest to wklęsłe, to pamiętajcie, że równo rozdzielamy tą tkaninę, zaraz zobaczycie, i mocujemy od środka. Zaczynamy tutaj 2 strzywkami i wyciągamy mocno tą tkaninę góra-dół, góra-dół, góra-dół. To będzie akurat położone na blacie, więc będzie to na płasko. Natomiast pamiętajcie, że trzeba wyciągnąć to jakby góra-dół. Tutaj te pierwsze elementy, aż tą tkaninę aż dotąd. Dopiero będziemy ciągnęli na sam koniec te boczne ścianki oparcia. Ok, no to zaczynam. Ok, a więc mamy położoną tą tkaninę tu, z racji tego, że tu jeszcze mamy wklęsłe, to w tym miejscu delikatnie wytnijmy tą tkaninę. Ok. Równo rozdzielona, żeby była. Umocujemy pierwszą strzywkę tutaj przy samej tej krawędzi i mocno naciągamy. O, mocuj. Także mamy tutaj zamocowane to wstępnie. I co teraz? Teraz tutaj naciągam mocno w tą stronę, tylko uwaga, żeby nie przeciągnąć za mocno tej tkaniny, tym bardziej jeżeli macie tutaj jakiś wzór. 2-3 szybki. Kolejny etap, tutaj wyciągam. I znowu. Druga strona tak samo. Moi drodzy, jeszcze jedna ważna rzecz, którą teraz chciałbym Wam pokazać, bo później już nie dam rady. Tutaj, jeżeli chodzi, mam dość szeroko te krawędzie, natomiast pamiętajcie, że jeżeli będziemy mocować szywką, nie ustawiajcie w ten sposób zszywacza, ponieważ te szywki będą Wam tutaj wychodziły. Zawsze starajcie się strzelać w drugą stronę, czyli w tą stronę jakby na zewnątrz, żeby te szywki były bite, żeby one wchodziły w drugą stronę, żeby Wam tutaj, broń Boże, nie wyszły. Ok, dobra. Ok, dobra. Mamy to tutaj umieszczone, jak na załączonym obrazku widać. Teraz jak mam to wyciągnięte, mogę sobie pozwolić na dociągnięcie kuków. Więc tak, moi drodzy, mamy w ten sposób zrobione. Teoretycznie można by było to złapać kolejnymi szywkami, natomiast ja bym jednak nie polecał z tego powodu, że
Kolejna warstwa szywek tutaj będzie, więc może dojść do tego, że trafi szywka w szywkę. No i niestety uszkodzi nam drewno, więc ja to zostawiam. Jak teraz? Teraz, moi drodzy, co robimy? Musimy zmierzyć sobie, ile potrzebujemy naszej pianki 3 cm. Więc tutaj znowu troszeczkę więcej liczę. Tutaj mam 42 do krawędzi. I jeszcze wysokość, trochę mi jest niewygodnie. Tutaj mam 41, bo tutaj mierzę zawsze w najwyższym miejscu, więc wycinam piankę 41 na 42. Dobra, ja wycinam piankę i pokazuję, jak wyciąć ten kształt. Mamy naszą piankę. Musimy ją tutaj położyć, żeby z każdej strony wystawało. Marker. No i cóż, musimy to obrysować, ten kształt, który jest pod spodem. Widać na załączonym obrazku. Okay. Mamy odrysowane, teraz to wycinamy. Ok, a więc moi drodzy, mamy wycięty jakiś tam kształt, może on nie jest super symetryczny, ale tym się nie przejmujcie. No i cóż, teraz przyłóżmy naszą piankę, zobaczmy, czy nie jest za dużo, ewentualnie możemy zrobić jakąś korektę. Ja widzę, że jest prawie że idealna. I jeszcze jeden patent mistrza, moi drodzy, moglibyśmy już tutaj mocować tą piankę. Ale on z racji tego, że ma 3 cm, ja zrobię jeszcze jeden trik, czyli leciutko krawędzie pościnam. Ok, a więc mamy tutaj ścięte krawędzie. Mam nadzieję, że to jest widoczne i już tutaj ta grubość nie jest taka duża jak ta docelowa, która tutaj była wycięta. No i cóż teraz? Kładziemy sobie piankę symetrycznie. No i mocując naszą piankę, tą tkaninę, która tutaj nam wystaje, wkładamy do środka. Krawędź zaginamy pod spód i mocujemy zszywaczami. Szywkami. Moi drodzy, a więc mamy zamocowaną piankę. Co teraz? Teraz nakładamy tkaninę w ten sam sposób jak poprzednio, czyli zaczynamy od góry, mocujemy na dole, czyli wyciągamy ją w tym najgłębszym miejscu góra, dół i na samym końcu dopiero nasze boczną tkaninę będziemy mocować. Czarne szywki, lecimy z tematem. A więc tak, tutaj mam zamocowane pierwsze szywki, no i kierujemy się na zewnątrz, w jedną stronę, w drugą stronę, naprzemiennie z dołem i z górą. Jeżeli będziemy mieli tutaj to zrobione, wtedy możemy sobie zacząć tapicerować ten boczny element. Wycinamy wszystkie nadwyżki, które tutaj będą nam się znajdowały, tak żeby było tego jak najmniej. I jeszcze jedna bardzo istotna rzecz, moi drodzy, staramy się strzelać od krawędzi jakieś 4-3 mm z tego powodu, że tutaj będzie zasłonięta właśnie, te szywki będą zasłonięte naszymi gwoździami ozdobnymi, a dokładnie gwoździe ozdobne w paskach, więc tu będą mocowane, dlatego strzelam kawałeczek od krawędzi. No i oczywiście dzięki zastosowaniu czarnych szybek nie są widoczne, są mniej widoczne. Ok, no to możemy działać. Moi drodzy, a więc mamy gotowe, cały fotel jest pokryty tkaniną, czyli mamy tutaj to wszystko zamocowane. Cóż teraz paski, czyli gwoździe ozdobne w paskach.
I to, co przed momentem wspomniałem, strzelając 3-4 mm od krawędzi, zasłaniamy właśnie te szybki, które będą pod spodem. Tutaj mam pojedyncze gwoździe i co czwarty tutaj będziemy przybijali. Ja mam do tego jeszcze specjalny młotek z silikonową końcówką, więc nie będę uszkadzał właśnie tych gwoździ ozdobnych, które tutaj będą się znajdować. Tu jeszcze jest magnes. Ok, a więc mocujemy. Dobra. Ja proponuję, żeby zawsze, może zacznę tutaj, jeżeli chodzi o fotel, to zawsze zaczynamy tutaj od tej strony, czyli zaczynamy od tylnej nogi, idąc na drugą stronę, osobno jeszcze tutaj mocujemy tył, no a oparcie wokoło zaczynając najlepiej od środka. No więc moi drodzy, wszystkie głowacze, czyli te gwoździe ozdobne zostały tutaj zamocowane. Końcowy efekt jest jaki widać. Mam nadzieję, że Wam się podoba. No cóż, czekam na Wasze komentarze. To wszystko w dzisiejszym odcinku. Pozdrawiam Was. Trzymajcie się, cześć.